pan Kurt był gościem kamienicy Gorych w rozumieniu takim, że przebywał na terenie sklepu Kopernik, a dokładnie w izbie dedykowanej Mikołajowi Kopernikowi i ku mojemu ogromnemu, jakże miłemu zaskoczeniu pan Kurt wyraził duże zainteresowanie poznaniem historii, w sumie nieznanej, mówię o Annie Schilling, ale przede wszystkim zaskoczył mnie ogromną wiedzą, jaką posiadał na temat nie tylko Mikołaja Kopernika, ale również o tutaj właśnie omawiany Narratio Prima, rewolucyjnym stopniu kolestium. A chciałem zauważyć, że w świecie, w którym żyjemy, tak ogromna wiedza, tak ponadprzeciętne zainteresowanie tą częścią fenomenu, jaki na pewno stworzył Mikołaj Kopernik, jest rzeczą unikalną. W związku z tym pozwoliłem sobie zaprosić pana Kurta Olssona wraz z małżonką. I am a philosophy teacher and an author living on the west coast of Sweden, and I'm very proud to have been invited to celebrate Copernicus in your beautiful town. Jestem nauczycielem filozofii, jak i pisarzem, żyjącym na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Jestem dumny, że zostałem zaproszony, aby uczyć postać Mikołaja Kopernika w waszym pięknym mieście. Yes, and I'm writing on a novel, and its name is The Hidden Document. I think it's something like Narratio. It's also been hidden document. Właśnie teraz jestem w trakcie pisania tak naprawdę książki, również o takim ukrytym, nieznanym dokumencie, podobnie jak Narratio Prima, które też w sumie, aż trudno w to uwierzyć, przepraszam, że troszkę rozwinę swoją wypowiedź i nie cytuję pana Kurta bezpośrednio, ale rzeczywiście proszę mi wierzyć, że mamy ogromną satysfakcję w naszym mieście odkryć historię Narratio prawie po 470 latach. Także fenomen jakby tego odkrycia, chociażby ze względu na skalę czasu, przyznacie państwo, jest ogromny. Yes. And 1 month ago I was in Gdańsk with my wife, and we met Andrei at the Gothic house, and we started to talk about this subject, Copernic, the heliocentric planet theory, and I was invited. I tak jak państwo słyszeliście wcześniej, mieliśmy tę przyjemność poznać się latem tego roku. Rozpoczęliśmy rozmowę na temat Mikołaja Kopernika i można powiedzieć, że kończy się ona właśnie w tym miejscu teraz, kiedy mam przyjemność mówić przed państwem. Yes, and my book is about the evolution of the heliocentric theory of planets. And I have successively understood the enormous impact this theory has had, and in fact still has. Jestem w trakcie pisania książki na temat ewolucji teorii heliocentrycznej i dzięki temu zrozumiałem, jak ogromny wpływ miała ta teoria. It's both for the evolution of the natural sciences, of course, but also for the growth of the humanistic view of man, and also for the development of the democratic society. Miała ogromny wpływ właśnie na rozwój nauk przyrodniczych, na wzrost humanistycznego postrzegania człowieka, jak również na rozwój demokratycznego społeczeństwa. Yes, the heliocentric theory is, shortly speaking, a milestone of great importance for the modern natural science. Teoria heliocentryczna, mówiąc krótko, jest kamieniem milowym o ogromnym znaczeniu dla współczesnych nauk przyrodniczych. And Copernicus was the creator of that theory, so his works started the whole movement. Mikołaj Kopernik był twórcą heliocentrycznej teorii, więc jego praca była początkiem naukowego postępu. Would there have been a Newton physics without Copernicus' theory? Probably not. Czy powstałaby teoria Newtona bez pracy Kopernika? Prawdopodobnie nie. Copernicus' theory has had an enormous impact on modern science. In fact, it was the first shift of paradigm in modern history of science. Teoria Kopernika miała ogromny wpływ na współczesną naukę. De facto była pierwszą zmianą w paradygmacie historii współczesnej nauki. And Copernicus himself is a good example of a man of the Renaissance ideal. He had a broad and deep education in theology, humanistic subjects, and natural science, and I have to add, of course, mathematics.
Sam Kopernik jest natomiast dobrym przykładem idei człowieka renesansu. Posiadał szeroką, głęboką wiedzę teologiczną, humanistyczną, ale i nauk ścisłych. But Copernicus' heliocentric theory is also important for the development of the humanistic view on man and for the evolution of the democratic society, both here in Europe and in the whole world. Teoria heliocentryczna Kopernika była ważnym czynnikiem rozwoju humanizmu, jak i rozwoju demokratycznego społeczeństwa nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Yes. By making the sun the center of the planet system, he degraded the place of the earth. But, in the same time, he placed man, the rational being, in the center of God's creation. Poprzez odkrycie, iż to Słońce jest w środku układu planet, pomniejszył rolę Ziemi, ale jednocześnie umiejscowił człowieka, istotę racjonalną w środku Bożego porządku. By his theory, he shows that man can understand the universe with his own intellect, with his thought and with his creativeness. Teoria dowiodła, iż człowiek już jest w stanie zrozumieć wszechświat za pomocą własnego intelektu, myśli i kreatywności. And by publishing his works, he shows a way of individual freedom of thought, word and action. In short, a way to the modern democratic state with individual rights and freedom. Dzięki publikacji owej teorii udowodnił, iż wolność myśli, słowa i czynu jednostki jest drogą do stworzenia współczesnego modelu demokracji z jego obywatelskimi prawami i wolnością. I'm glad to be here today to celebrate Copernicus and his work. And I'm also glad to see that here we have an example of contact and cooperation between Sweden and Poland that exemplifies this humanistic line to a tolerant, peaceful and human relation between individuals and countries. Jestem szczęśliwy, iż mogę tu dzisiaj być, aby upamiętnić Kopernika i jego pracę. Cieszę się również, iż mamy tu przykład kontaktów i współpracy pomiędzy Szwecją i Polską, które potwierdzają przywiązanie do tolerancji, pokojowych i humanistycznych relacji pomiędzy zarówno ludźmi, jak i krajami. And I'm talking about the cooperation between Swedish and Polish scientists to identify Copernicus' grave by modern DNA technology. Copernicus is buried in Fromborg, but it was not known in which grave his body was buried. But by the help from the Swedish DNA scientist Marie Ellen and 2 hairs found in an astronomical calendar originally belonging to Copernicus, they could, with rather high probability, detect which grave that belongs to Copernicus. Najlepszym przykładem jest współpraca pomiędzy szwedzkimi i polskimi naukowcami, aby zidentyfikować grób Kopernika za pomocą kodu DNA. Kopernika pochowano we Fromborgu, ale nie było wiadomo, w którym dokładnie grobie został pochowany. Dzięki pomocy szwedzkiego specjalisty od DNA, Marii Allen i 2 włosom znalezionym w astronomicznym kalendarzu, który należał do Kopernika, udało się z dużym prawdopodobieństwem odkryć i potwierdzić, który z grobów należał do Kopernika. Yes. And it is fantastic that the celebration of Narratio Prima takes place here in Poland, where the 2 totalitarian systems, the Nazis and the Soviet communism, have tried to exterminate the free man, the humanistic thought and the democratic society. To wspaniałe, że dzisiejsza ceremonia ma miejsce w Polsce, kraju, gdzie 2 totalitarne systemy, nazizm i sowiecki komunizm, próbowały dokonać eksterminacji wolności, humanizmu, demokratycznego społeczeństwa. Here, the Polish people have fought heroic for the ideas of freedom, humanity and democracy. Tutaj właśnie w Polsce ludzie walczyli o wolność z ogromnym poświęceniem i aktami ogromnego heroizmu. And it is logical that this celebration takes place in the Gdańsk, where the Solidarity movement started in the 80s, which was the starting point of the fall of the Soviet Empire. To logiczne, że to wydarzenie ma miejsce w Gdańsku, gdzie ruch Solidarności rozpoczęty w 1980 roku stał się początkiem upadku sowieckiego imperium. And it's also the place where Copernicus published his work, Narratio Prima, that started this whole movement for freedom, humanity and democracy. Jest to również miejsce, gdzie Mikołaj Kopernik opublikował swoje dzieło Narratio Prima, które było wprowadzeniem do wolności, humanizmu i demokracji. Yes, so thank you for